Spacer po starej części Oliwy zaczynamy od dworca kolejowego wzniesionego w 1870 roku, kiedy to otwarto trasę Gdańsk-Koszalin. Po raz pierwszy Oliwa wzmiankowana jest w 1186 roku. Była wówczas wsią klasztorną opactwa cystersów. Wieś nadał cystersom książę pomorski Sambor I. Cystersi zbudowali kompleks klasztorny i w 1355 roku po pożarze Starego Kościoła wznieśli gotycką świątynię, obecnie katedrę Świętej Trójcy. Na początku XIV wieku cystersi wznieśli dla mieszkańców okolicznych wsi niewielki kościół świętego Jakuba. W 1577 roku kościół zburzyli gdańscy żołnierze. Odbudowano go w latach 1591-1593. Dziś pełni funkcję kościoła rektorskiego. W 1999 roku pokryto go nowym dachem i pomalowano. Wieża ma wysokość 24 metry. Wracam na ulicę i uliczki Oliwy. To ulica Poczty Gdańskiej, prowadząca od Alei Grunwaldzkiej do dworca. Na ulicy Hołdu Pruskiego wznoszą się dwa budynki dawnych mieszkań kolejowych. Domy przy tej ulicy pochodzą z początków XX wieku. Przy skrzyżowaniu ulic Hołdu Pruskiego i Cejnowy wznosi się willa Baasner, zbudowana przed 1909 rokiem. Biały budynek z wieżyczką to willa Marta, polski dom w Wolnym Mieście Gdańsku. Została wzniesiona w latach 1903-1905. Właścicielem willi był Teodor Klimkiewicz, wybitny działacz Polonii Gdańskiej i współzałożyciel Poczty Polskiej w Gdańsku. Został rozstrzelany w 1940 roku w niemieckim obozie zagłady Stutthof. Aleja Grunwaldzka w Starej Oliwie, przelotowa ulica dzielnic Oliwa, Strzyża i Wrzeszcz. Przechodzę na ulicę Obrońców Westerplatte z typową zabudową tej części Gdańska. Ten parterowy budynek pod numerem 38 to najstarszy dom na tej ulicy z pierwszej połowy XIX wieku. Ulicę Obrońców Westerplatte, dawniej Georgstrasse, zaczęto zabudowywać od końca XIX wieku. W 1878 roku stało przy tej ulicy zaledwie 7 domów, a w 1902 już większość domów do dziś zachowanych. W tej kamienicy uwagę przyciąga ryzalit z seledynową ornamentyką. Wiele budynków posiada drewniane ryzality, które zwiększają powierzchnię mieszkań. W tym budynku utworzono w 1945 roku pierwszą placówkę polskiej administracji. Jej organizatorem był Jerzy Wojnarski. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Wita Stwosza. Piękna secesyjna kamienica pod numerem 12, zbudowana na początku XX wieku.
Zdobią ją pięciokątne ryzality, balkony i okazała wieżyczka z latarnią. Ostatnim budynkiem tej ulicy, przylegającym do Rynku Oliwskiego, jest kamienica pod numerem 22, zwieńczona chorągiewką z kogutem. W samym sercu Oliwy, przy ulicy Polanki 1A, znajduje się targowisko Rynek w Oliwie. Targowisko zostało zmodernizowane i 8 maja 2021 roku udostępnione kupcom i klientom. Targi odbywają się w środy i soboty. W ten sposób dotarliśmy do głównego traktu dawnej Oliwy, ulicy Polanki. Zachowały się przy niej domy dawnych mieszczan. Ulica Polanki bierze swój początek niedaleko stąd, przy skrzyżowaniu z ulicą Opata Rybnickiego. W średniowieczu zaczynała się u domu bramnego opactwa cystersów. Duży szary gmach to 5. liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego. Budynek oddano do użytku w 1912 roku. Nad bramą wejściową umieszczono bogato zdobiony tympanon. Budynek szczęśliwie uniknął wojennych zniszczeń. Absolwentami Oliwskiej Piątki było wiele znanych osobowości, m.in. Irena Jarocka, Zofia Czerwińska, Marek i Jan Tomaszewscy, Janusz Sidło i Bogusław Wyrobek. Obok liceum znajduje się dom zakonny cystersów z parafii Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Wchodzę w ulicę Alfa Liczmańskiego, która jest przedłużeniem ulicy Obrońców Westerplatte. Widać już wzgórza morenowe porośnięte lasem, które okalają Oliwę od strony zachodniej. To skrzyżowanie z ulicą Leśną. Na skrzyżowaniu wznosi się piękna willa zaprojektowana w latach 1907-1913 przez Kurta Arnheima, autora wielu oliwskich budynków. Przy ulicy Leśnej znajduje się neogotycki kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, który pokazałem w oddzielnym filmie. Ulica Leśna jest ulicą ślepą i kończy się ścianą lasu. Wracam na ulicę Alfa Liczmańskiego. Pod numerem 24-25 wznosi się sala gimnastyczna 5. Liceum Ogólnokształcącego. Sala nosi imię jej absolwenta Janusza Sidło, rocznik 1952. Na skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną skręcam w prawo w stronę ulicy Kwietnej. Niskie, długie budynki to dawne domki robotnicze, w których początkowo mieszkali młynarze. Niektóre pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. Przewodnicy powiadają, że między tymi domkami mieszka duch ulicy Kwietnej. W kamienicy pod numerem 39 mieści się klub muzyczny Paszcza Lwa. Ulicą Kwietną dochodzimy do ulicy Stary Rynek Oliwski. Po lewej stronie znajduje się staw, przez który przepływa Potok Oliwski. Potok Oliwski od 1594 roku zasilał Folusz, czyli zakład filcowania sukna. W 1614 roku cystersi przekształcili go w wodny młyn zbożowy. W 1874 roku odkupił go Juliusz Daumann. Nowy właściciel przebudował go i zmodernizował. Pojawiły się nowe maszyny, magazyny, dom dla robotników, stajnia i willa zarządcy młyna.
Młyn funkcjonuje do dziś i jest najstarszym młynem na Pomorzu, pracującym nieprzerwanie od 1614 roku. W dawnych pomieszczeniach funkcjonuje sklep ze zdrową żywnością. Piętrowy budynek o konstrukcji szkieletowej pochodzi z połowy XIX wieku. Przed wojną mieściła się w nim świetlica Gminy Polskiej Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. Dom bramny z XVI wieku, zwany domem zarazy, nazwy nawiązującej do epidemii dżumy szalejącej w 1709 roku. Brama budynku była główną bramą prowadzącą do opactwa. Tu kończę swoją pierwszą wędrówkę po Starej Oliwie i dojeżdżam nieco zmęczony autobusem do pętli tramwajowej.